Mieliśmy do tej pory dwie sesje, powiedzmy. Było intro razem z promptingiem, potem przeszliśmy do takiego szerszego opisu, jak wygląda CloudMD i jak powinno się te pliki pisać. I dzisiaj startujemy ze skillsami. Nie wiem, czy wiecie, co to są skillsy, ale zaraz sobie to dodatkowo omówimy. No generalnie jest tak, że wszyscy na początku, pracując z Cloudem, myślą sobie, że to jest taki smart autocomplete, że to jest taki kod, który nam podpowie, jak wszystko możemy zakodować, gdzie możemy sobie zdebugować. No i zazwyczaj na początku ludzie pracują tak, że otwierają, piszą prompt, pomagają, ten Cloud Code pomaga w napisaniu testów, w napisaniu jakiegoś kodu, w zdebugowaniu i tak dalej. Niby wszystko spoko, ale finalnie jakby to może być trochę randomowe, bo ja mogę trochę inaczej napisać swój prompt, a inaczej może Paweł napisać swój prompt, bo po prostu mamy inny styl pisania. Raz ja o czymś zapomnę w prompcie, raz ktoś inny o czymś zapomni w prompcie. No i teraz musimy o tym myśleć wszystkim jako bardziej jako o Cloudzie, jako nie o modelu językowym, który nam wypluwa kod, tylko bardziej o takim środowisku, w którym my pracujemy. No i tutaj właśnie wchodzą te skillsy, które pomagają nam to wszystko ustrukturyzować. I zamiast model ma sobie sam z tym poradzić, to uczymy go, jak to robić dobrze dla naszego konkretnego projektu, czyli mówimy, jak wygląda nasz projekt, do czego jest na przykład ten konkretny skill zaprojektowany, żeby on wiedział, jak na przykład coś konkretnie zdebugować, jak on ma pisać testy, na przykład jeżeli to jest skill, który pisze testy i na przykład co to znaczy, na przykład jeżeli coś jest dobre w naszym mniemaniu, coś zostało dobrze wypracowane w naszym projekcie. I to nie do końca są gotowe prompty, chociaż cały czas musimy myśleć z tyłu głowy, pracując z Cloudem, że to wszystko są i tak prompty. Under the hood to są prompty, które lecą razem z kontekstem do środka i my musimy je w jakiś tam sposób wykorzystywać i dopracować. Ale możemy sobie w tym kierunku bardzo mocno to jakoś ułatwiać. Nie? I teraz tak, dzisiaj pokażę, czym są te skille i bez żadnego takiego flufu, który cały czas tam lata w internecie, tylko jak generalnie ja to widzę, jak tym się posługiwać. I czym są te skille? Generalnie to są takie ustrukturyzowane prompty, które są złożone z wielu plików, które mogą wykonywać które są przeznaczone do wykonywania pewnych akcji i mogą wykonywać przez nas konkretne na przykład skrypty. Możemy przekazać dla nich egzample, czyli możemy powiedzieć, jak co wykonywać, możemy ustandaryzować cały nasz workflow i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy używać też dodatkowo custom agentów, czyli możemy mieć obok skillsów swoich dodatkowych agentów i mówimy na przykład, że ten konkretny skill, ta umiejętność ma wykorzystywać tego jednego agenta, bo on ma na przykład troszeczkę inaczej już zdefiniowany prompt. No bo my generalnie mamy 3 typy agentów. Mamy taki general purpose, który jest, załóżmy do wszystkiego, jest plan i analyze, nie? Więc to są takie 3, które wykorzystujemy. No i teraz gdzie te skillsy nasze żyją? Mamy generalnie takie 3 miejsca, w których możemy tego używać. Jest enterprise level, czyli teraz Cloud wprowadził takie coś jak szerowanie pewnych resursów pomiędzy użytkownikami na tym samym planie, nie? Czyli jak mamy licencję Enterprise, to możemy na przykład stworzyć sobie taki skills, jakiś plugin, który na przykład ja mogę dać Tobie i Ty sobie go będziesz mogła używać, nie? Może być personal level, czyli tutaj mamy pokazane w tym miejscu, gdzie jest katalog domowy.cloud, skills, to tam żyją te skillsy. Ewentualnie możemy mieć to, tak jak wcześniej pokazywałem w projekcie, czyli jest .cloud w projekcie, który jest wrzucony do repozytorium. Jeżeli coś się tam zmienia, to wszyscy mogą to robić tego review. No i on żyje w folderze skills. I teraz tak, wiele osób myli, czym jest /command, custom /command, czym jest subagent, czym jest skill i czym jest MCP server. To w takim dużym kontekście chciałbym tylko powiedzieć mniej więcej, czym one się różnią i powiedzieć o takim czymś, o czym dużo osób na tą chwilę jeszcze nie wie. No i teraz tak, to jest MCP serwer i to są serwery, które są wykorzystywane do tego, żeby łączyć się z zewnętrznymi serwisami, typu możemy mieć MCP do łączenia się z Jirą, czyli na przykład Ania chce napisać jakiś ticket i pisze w Cloudzie, hej, stwórz mi ticket albo edytuj mi ticket o tym ID, dodaj coś tam, tak? I generalnie context efficiency MCP jest dosyć niski, dlatego że Cloud musi załadować wszystko do pamięci, do kontekstu, żeby wiedzieć, jakie ma metody.
jakie ma endpointy, do czego one są i żeby on mógł sobie potem poprawnie z tego wybrać, nie? Modularity jakie jest bardzo duże, dlatego że tam można do tych MCP serwerów dodawać cały czas nowe metody i tak dalej, można je ze sobą łączyć. Następnie mamy skills, to jest właśnie to, o czym mówimy i te skillsy mogą być triggerowane przez agenta, czyli na przykład możemy rozmawiać z LLM-em i on sam sobie będzie wiedział, że może tego skillsa użyć, ewentualnie możemy sam użytkownik, koder powiedzmy, może użyć sobie tego skillsa. I dlaczego jest bardzo effective i niezwykle context efficient? Dlatego, że on na początku ładuje, jeżeli ma skillsa, plik skills.md, który ma delikatny opis, co ten skills robi. Czyli on tam ładuje, załóżmy jakieś, nie wiem, 500 tokenów, to jest niedużo. Jeżeli on czuje, że może użyć tego skillsa, to przeczyta kolejne pliki referencyjne, które mówią na przykład, co ten skills potrafi, załaduje jakieś tam example, outputy i tak dalej. Co tam dalej mamy? Slash komandy. To są takie komendy, które użytkownik może wykonać i najczęściej to jest jeden plik MD, ewentualnie możemy to troszkę rozszerzyć, żeby to było więcej plików i musimy tylko zrobić referencję i to jest ten progressive disclosure, o którym mówiłem ostatnio. A subagent to jest taki człowiek, taki byt powiedzmy bardziej, który może być uruchomiony równolegle do wykonania pewnego założonego zadania i on ma tylko i wyłącznie czysty kontekst, czyli on dostaje kontekst z CloudMD, ale bez tego, co wcześniej rozmawialiśmy i on sobie na tym jakoś pracuje. I teraz mamy to ćwiczenie, po którym musiał przejść i generalnie to jest tak, że mamy, jak już sobie omówiliśmy, co to są skillsy, MCP, slash komendy i subagents, to chciałbym, żebyśmy teraz przeszli po kilku takich przykładach, nie będzie ich dużo, szybciutko to zrobimy i żebyśmy dopasowali to do konkretnych kategorii. No i dobra, pierwszy przykład to mamy Auto Detective Sensitive Data Encode. Gdzie byśmy to przypasowali? No właśnie, czy to powinno robić skills, czy slash command, czy subagent? Ciężko powiedzieć. Chyba subagent. No właśnie. A no właśnie, i teraz tak, jak wygrywamy Auto Detect Sensitive Data Encode, ja bym to wrzucił do skillsów. Dlaczego do skillsów? Dlatego, że to możemy zaprogramować i powiedzieć, hej, słuchaj, to jest konkretny skill, który wykrywa tylko i wyłącznie sensitive data. Generalnie to wszystko może być troszeczkę rozmyte i dlaczego to jest rozmyte i jak to Anthropic przeciw temu działa, powiem na samym końcu tego ćwiczenia. No dobra, a jak mamy pull CI/CD pipeline status? No to skill. No nie, to właśnie jest serwer MCP. To jest MCP, dlatego że korzystamy z zewnętrznego serwisu, czyli pytamy GitLaba na przykład, albo GitHuba, jaki jest status naszego CI/CD, tak? Idziemy dalej. Create database migration based on model diff. No i generalnie to znowu teoretycznie można byłoby wrzucić w kilka miejsc, tak? Slash command. Dokładnie, ja też to wrzuciłbym w slash komenda. Refactor legacy module safely. Co tu możemy z tym zrobić? I to znowu pasuje do tak naprawdę 3 miejsc, tak? No teraz został nam subagent, więc leci do subagent. Lecimy dalej. Kogo mamy? Read write data from CRM. No to czytamy coś z CRM-a, czyli będzie to MCP. No dokładnie. Czyli to leci do MCP. Tutaj znikają obrazki, ale ok. Optimize Django queries. No, może być slash comment, nie? I teraz tak, to, że ja to tu wrzuciłem, to nie znaczy, że tak powinno być, nie? Dlatego... Ale dlaczego tak jest i dlaczego to jest takie bardzo rozmyte? Bo skillsy i slash komandy są tak naprawdę promptami i możemy je w dwojaki sposób zrobić. I zaraz wam powiem, o co chodzi z tym, nie? Debug, investigate and report an incident. To gdzie byśmy wrzucili? Głośniej? Tak jest, dokładnie, subagent. Bo to, że on musi zrobić coś, na przykład, on może zrobić to równolegle, zrobić kilka dodatkowych coli do innych subagentów i na przykład jeden będzie debugował, drugi będzie robił investigation, a trzeci zrobi z tego raport, nie? Więc możemy to wszystko fajnie podzielić. Ale fajnie, dobra. Automatycznie ekstraktuj payment data z PDF-ów. No i pięknie. No i mamy to wszystko podzielone. I teraz tak, dlaczego to jest takie rozmyte?
bo sam Claude z tym się nie zgadza. I na początku tego roku, chwileczkę, tylko powiem jedną rzecz, na początku tego roku zrobili tak, że skills i slash komandy są jakby zunifikowane. One mogą żyć w folderze commands i mogą żyć w folderze skills, ale są traktowane jednorako. I teraz oni mówią, że będziemy skończyć z używaniem slash commandów i będziemy używać tylko i wyłącznie skilli na rzecz właśnie rozszerzenia tych funkcjonalności. I zaraz będę Wam pokazywał fajne przykłady, co tam dodatkowego dodali, żeby rozróżnić to, bo na początku było to dosyć trudne do zrozumienia i ludzie mieli problem z tym, żeby skumać po co skillsy i po co slash komandy. No i dobra. I to jest kolejny slajd. Jak możemy to robić? Przede wszystkim możemy robić coś takiego jak manual invocation, czyli mówimy explain code i mówimy jaka jest ścieżka do pliku. I on automatycznie wie, że ma użyć skilla explain code, czy tam slash komanda explain code. Ewentualnie jest ta automatyczna inwokacja, która właśnie mówi o tym, znaczy LLM sobie sam rozkminia, co dokładnie ma wywołać i wykonać, nie? I by default dostajemy od razu wbudowanych kilka takich rzeczy slash komendów w Cloud Code. Mamy batch, czyli on na przykład wie, że musi sobie rozbić rzeczy na kilka podejść, bo za dużo kontekstu jest. Mamy simplify, czyli on na przykład przepisuje taką bardzo zawiłą logikę, żeby troszeczkę to uprościć. Z tym bardzo bym uważał, bo jeżeli wiele razy wykonamy simplify na jednej funkcji, to on cały czas będzie próbował ją uprościć i potem takie głupoty robi, że to głowa mała, nie? No i architekt, on na przykład pomaga nam zrobić scaffolding projektu, czyli startujemy z jakimś Django i on nam generuje cały boilerplate i tak dalej. Co tam dalej? Dobra, czyli będziemy zaraz budowali i konfigurowali swoje skillsy i Wam powiem, o co chodzi. Czyli by default możemy zrobić sobie tak, że ten skills to jest taki typowo skill, który żyje dla nas i możemy go sobie w każdej sesji wykorzystywać tylko dla nas i on wtedy żyje w tym katalogu domowym .cloud. Ewentualnie możemy, tak jak wcześniej mówiłem, wrzucić go do projektowego .cloud. Każdy skill musi mieć plik skill.md. Idealnie byłoby, żeby każdy z tych skilli miał YAML-owy formater, czyli tam jest, zaraz go pokażę, jak on wygląda. Chodzi o to, żeby powiedzieć, jaki jest name tego skilla, jaki jest description i tam są dodatkowe parametry do optymalizacji, ewentualnie do powiedzenia, jak ten skill ma działać. Nie? No i oczywiście Markdown, jeżeli chodzi o instrukcję, bo z tym Markdownem sobie świetnie radzi. I ten formater to jest właśnie przykład kilku pól. Tamtych pól jest chyba z 15 czy z 20, które możemy w YAML-u uderzyć, no ale generalnie chodzi o to, że nic nie jest wymagane. No bo to jest LLM, więc on sobie teoretycznie ze wszystkim poradzi. Jedyne co jest, to on ma tutaj takim przy tym required no, przy description gwiazdeczkę, dlatego że ten description jest wykorzystywany do tego, żeby powiedzieć Claude'owi, co ma, jakby za co ten skill konkretnie odpowiada. I jednym z takich założeń tego skill.md jest to, żeby on był jak najkrótszy i miał tylko dodatkowe informacje, na przykład za co odpowiada, plus informacje gdzieś tam na dole pliku, z czego może dodatkowo jeszcze skorzystać, żeby zrobić ten taki progressive disclosure. Okay? I teraz tak, skills, i to są supporting files właśnie, o których mówię. Skills.md to jest taki jeden wymagany plik, no ale możemy dodać takie rzeczy jak template.md, czyli mówimy na przykład, jaki template mamy wykorzystać, jeżeli chodzi. Oczywiście to nie są wszystko wymagane pliki, musimy o nich wspomnieć w tym naszym głównym pliku skill.md, żeby on mógł z tego korzystać. Możemy dodać właśnie te egzample, gdzie możemy na przykład wrzucić do examples output.py, output.md informacje o tym, jak ma wyglądać output naszego dokumentu, czyli jeżeli prosimy o jakąś odpowiedź o, nie wiem, załóżmy HIPAA compliance, no to on nam zwróci i mu powiemy, że tak i tak ma wyglądać ta lista, to on na przykład może nam podzielić to na krytykalne, high severity, medium, low i tak dalej, powiedzieć na przykład w której linii w pliku i tak dalej, za co to odpowiada i na przykład jeżeli będziemy chcieli, to możemy powiedzieć daj nam na przykładowy fix, jaki tam możemy zrobić. No i ta ścieżka do examples też musi być w skillsach, tak? Tak, w skills, nie. Wszystko pisane, co jest użyte później Tak. dalej za przykłady, za template. Dokładnie, bo tak jakby jak to dopiero w momencie, kiedy Claude uzna, że on będzie używał tego skillsa, to on załaduje te pliki dodatkowe, które są, nie? No i możemy też dodawać to, co Jarek pytałeś, ten executable scripts i to może być bash, to może być Python i w tym momencie jakby możemy definiować, nie wiem, połącz się do GitLaba i pobierz wszystkie status pipeline na przykład, nie? Dobra, i tak mniej więcej wygląda example command. Generalnie to jest plik YAML-owy i na samej górze tutaj widzicie, że
ten YAML zaczyna się od tych takich kreseczek i się kończy kreseczkami. I Claude wie, że on musi czytać to, co jest pomiędzy i starać się wyciągnąć pola i wartości tych pól, żeby móc sobie skonfigurować ten cały slash command. No i potem mamy informację o tym, jaka jest checklista, co ma zrobić, co ma sprawdzać, bo to jest komenda, która robi, czekajcie, już ja patrzę, security review, na samej górze widzimy o tutaj, nie? Czyli on mówi, i on tak działa, że najczęściej patrzy na konkretny plik, który obserwuje. No i na przykład example skill, jak to wygląda. Jak zobaczycie po lewej stronie mamy writing skills. To jest jeden z takich skillsów, które ja ściągnąłem z takiego repozytorium, które nazywa się Superpowers i on ma tam wiele takich bardzo fajnych skillsów zaimplementowanych, które na przykład pomagają pisać do DocX'a, albo tworzyć prezentację, albo komunikować się z jakimś serwisem. I jakby te superpowers, akurat w tym miejscu wybrałem jeden skill, który mi pomaga na przykład pisać inne skillsy. Dzięki temu ja na przykład używając tego slash commenta, ewentualnie nawet nie używając slash commenta, tylko pisując, że chciałbym napisać nowy skill, no to mogę sobie jakiś tam nowy skill wytworzyć dzięki temu, nie? No i dobra. Context and execution. I teraz są dwie bardzo ważne rzeczy. Generalnie, jak mamy regularną sesję i sobie na przykład używamy Claude'a, to tylko skillsów description będzie ładowane do takiej inicjalnej sesji, tam gdzie wpada zawsze CloudMD, tam gdzie wpada dodatkowy kontekst, który tam jeszcze jakiś mieliśmy, ten w Progressive Disclosure, plus właśnie te descriptions tych skillsów wszystkich, nie? I tylko pełny kontekst jest ładowany w momencie, kiedy on zrozumie, że chce tego konkretnego skillsa użyć. Ale jeżeli mamy subagent, to on automatycznie ładuje tego skillsa całego do pamięci. Co tu jeszcze? I teraz tak, jeżeli chcemy, żeby nasz skill był uruchamiany jako subagent, to musimy dać coś takiego jak context fork i on wtedy będzie wiedział, że ten kontekst musi sforkować, tak? Advanced configuration, czyli jak mamy kolejną konfigurację, jeżeli chcemy coś tam do niego dodać, to możemy też przekazywać argumenty. No bo by default nasz skill, który zaprojektujemy, może nie mieć żadnych argumentów i on po prostu patrzy na ten plik, który aktualnie wykorzystujemy. Ewentualnie możemy podać argument. I na przykład jak mamy tutaj ten przykład, gdzie jest fix issue 1, 2, 3, to załóżmy, że nasz fix issue to jest agent, który komunikuje się z Jirą, pobiera kontekst issue i szuka ID 1, 2, 3 i potem próbuje sfiksować to u nas w kodzie, żeby łatwiej mu było znaleźć kontekst. I teraz to, co możemy zrobić, to przekazywać argumenty. Jeżeli przekazamy kilka argumentów, to one będą dostępne jako taki jeden, każdy kolejny. Czyli możemy mieć na przykład agenta, który refaktoruje kod i musi go przenieść z jednego miejsca do drugiego miejsca. Czyli mówimy migrate code i dajemy dwa argumenty i potem to jest u nas w prompcie, czyli na przykład w tym miejscu migrate file, czyli ten $0 to jest pierwszy argument, który był, a $1 to jest ten drugi argument, który był. Więc to jest taki plus, że możemy ten nasz skill parametryzować, jeżeli będziemy chcieli. No i mamy też dwie dodatkowe rzeczy, które są dostępne, typu Claude Session ID i Claude Skill Dir, czyli na przykład jeżeli chcemy powiedzieć naszemu skillsowi, że w tym konkretnym miejscu leży jakiś dodatkowy plik MD, to go tutaj możesz szukać. I to, co wcześniej Jarek pytałeś, dlaczego taka jest rozmyta trochę odpowiedzialność, powiedzmy, albo niejasne, które kiedy wykorzystać, no to jeżeli chcielibyśmy to oprogramować, to możemy zrobić na dwa sposoby. Czyli możemy zrobić tak, że nasz model nie będzie wiedział, jak wykorzystać, albo nie będzie mógł w ogóle wykorzystać automatycznie tego konkretnego skilla i będziemy mogli tylko my go wykorzystać. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego jak hide from users, i wtedy ukrywamy ten slash command od użytkownika i dzięki temu jakby może na przykład tylko Claude używać, ewentualnie możemy tylko my używać. A możemy też zrobić tak, że mogę używać i ja i może automatycznie agent to sobie znaleźć. Co tam jest? To, co możemy robić w tym YAML-owym pliku, który zaraz też Wam w ogóle pokażę, to możemy powiedzieć, jakich toolsów on może używać.
czyli z automatu, bo często jest tak, że Claude pyta, hej, czy mogę użyć grepa, nie? Albo czy mogę czy mogę edytować plik, albo czytać to i to. No to automatycznie możemy powiedzieć, że tak, śmiało, globuj sobie wszystko, patrz co jest w środku, patrz jakie mamy pliki, bo tylko nie pisz na przykład do niczego, nie? No i dobra, takie szybkie teraz demo. To tak jak wcześniej wspominałem, mamy w naszym sample projekcie mamy folder.claude. Dobra. No i mamy komendę. Jeżeli mamy komendę security review, to automatycznie Claude będzie widział, że mamy /security review i będzie w stanie to sobie wykorzystać i wykonać. Jeżeli chodzi o skillsy, to add test to jest taki skill, którego ja dodałem. Sam sobie go ręcznie napisałem. Przepraszam, przy użyciu oczywiście czata. I on tutaj, specjalnie do niego wrzuciłem opis wszystkich tych pól, które możemy zrobić w konfiguracji skilla. Czyli pierwszy, i oczywiście wszystkie są niewymagane, no bo to LLM, więc on przyjmie wszystko. Pierwszy to jest name, to nie trzeba tego tłumaczyć. Drugi description, też nie musimy tego tłumaczyć. Argument hints, czyli możemy powiedzieć, że podpowiedzieć, gdzie ma na przykład szukać pliku. Czyli na przykład jeżeli mówimy, że ten argument, który przekazałem do skillsa, to jest jakaś ścieżka, to tu mogę powiedzieć, że to jest jakby jak ten argument powinien wyglądać. To, o czym wcześniej mówiłem, disable model invocation, czyli jakby model sam z siebie nie może wykorzystać, ale jest user invocable, czyli użytkownik akurat może to zrobić. Tu mówimy mu, jakie ma dodatkowe permisje, czyli na przykład czy może czytać, pisać do naszych plików, czy może używać globa, żeby przeglądać nasze pliki w konkretnym folderze i czy może grupować zawartość tych plików. To akurat jest spoko, bo wtedy dużo łatwiej sobie radzi ze znalezieniem wszystkich rzeczy. Możemy nadpisać, jaki model jest wykorzystywany, czyli by default załóżmy, że ciśniemy z jakimś takim bardzo tanim modelem, który nam szybko odpowiada, ale do tej konkretnej sesji potrzebujemy używać jakiegoś wyrafinowanego modelu, żeby on na pewno się nam nie pomylił, ewentualnie dawał jak najlepsze rezultaty. Effort, to jest też dosyć ciekawe. By default jest chyba na low, jeżeli dobrze kojarzę. I tego maxa można używać tylko z opusem 4.6 i on jakby to mówi mu, jak bardzo on ma wnikać w to wszystko, co my robimy. Nie? I teraz tak, mamy ten kontekst do ustawienia na fork, jeżeli chcemy, żeby ten agent, żeby to był wyizolowany agent i on miał tylko konkretny kontekst, a nie kontekst całej naszej poprzedniej rozmowy. To, co wcześniej mówiłem, mamy kilku agentów, jest by default jest general purpose, mamy jeszcze explora i planowania. Ewentualnie, jeżeli chcemy, to możemy stworzyć własnych agentów, ale o tym będziemy mówili w kolejnych zajęciach, jak to Ania mówi. I możemy wtedy powiedzieć, OK, że zamiast na przykład general purpose to jest, nie wiem, tester Jaro, tak? Który będzie łapał wszystkie błędy i nic nie przepuści, tak? I przyczepi się nawet do krzywego diffa. No i mówimy na przykład, że możemy na przykład dać ścieżkę i możemy powiedzieć, że ten konkretny skill aktywuje się tylko i wyłącznie, jeżeli będziemy używali, jeżeli LLM będzie pracował na plikach, które są w app i które są we wszystkich podfolderach i kończą się ze ścieżką py. Tak jakby to jest ten taki globowy searcher. Co możesz użyć? Możemy przekazywać dodatkowo takie komendy z wykrzyknikiem i na przykład możemy powiedzieć, że weź mi, nie wiem, nazwę brancha, taka, czegokolwiek, to, co on może sobie wywołać. To, co możemy zrobić, to są jeszcze hooki, ale hooki mamy na kolejnych zajęciach, Aniu. I hooki to są takie fajne narzędzia, które możemy powiedzieć, hej, przed wykonaniem kodowania wykonaj to, albo po wykonaniu Twojego całego kodowania wykonaj jeszcze blaka. Czyli to są takie hooki, które możemy wykonać na koniec naszych akcji, bądź przed akcjami, bądź w trakcie. No i to jest ten nasz skillMD. I zobaczcie, i zasada jest taka, że ten skillMD powinien być do 500 linii. To jest oficjalne, są zalecenia Claude'a. I co tutaj pokazujemy? Jeszcze mówimy do niego, hej, przeczytaj promptMD, żebyś miał pełne instrukcje i zobacz jeszcze sobie egzample, żeby zrozumieć, jak my piszemy kod. Więc my możemy jakieś tam fajne wrzucić, nie wiem, przykłady, żebyśmy wiedzieli na przykład, jak to działa. I tutaj na przykład możemy dodać jeszcze config, który mówi o tym, na przykład, gdzie piszemy testy, jakie mamy testy, jakich bibliotek używamy do testów i tak dalej.
I na przykład prompt nasz, tak jak wcześniej w tym pokazywałem w tej komendzie na prezentacji, to jest po prostu markdown, który mówi, co tam mamy robić, jaki mamy naming convention, co tu wrzucimy, to tylko i wyłącznie od nas zależy. I tak jakby cały czas uczulam na to, że under the hood to wszystko leci po prostu do prompta, do kontekstu przez prompt i my musimy skupić się jak najbardziej na tym, żeby ten prompt był możliwie doskonały. No, więc na przykład przy użyciu tego skilla Writing Skills, którego możemy wykorzystać i zobaczcie, że on tutaj ma sporo fajnych rzeczy, czyli ma skill MD i mówi na przykład, że używaj tego tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chcesz edytować, tworzyć nowe albo zweryfikować, czy działają, nie? Więc ja mógłbym teraz na przykład odpalić sobie tego Cloud Coda i na przykład, nie wiem, jak się nazywał ten Writing Skills. Czyli jak wpiszę Writing Skills, to on mi automatycznie łapie ten kontekst, co to było z tego description i on automatycznie wie, jak to załadować. Ja tu mogę podać argumenty, że potrzebuję zrobić coś konkretnego, nie wiem. To, co ja wcześniej zrobiłem, to napisałem coś takiego. Potrzebuję nowego skilla, skill, który będzie robił, będzie odpowiedzialny za security, będzie trzymał oko, powiedzmy, na HIPAA compliance. Jeżeli będą jakieś breache, nie będzie poprawne logowanie, czy ktoś dostał się do użytkowników i tak dalej, no to masz zareagować. No i on, robiąc ten prompt, stworzył mi właśnie tego skillsa, który nazywa się HIPAA Review. A on akurat nie ma w swoim tym skillem MD ani w prompcie informacji o tym, że ma to rozbijać na pliki, więc on stworzył jednego skilla MD i to też zadziała. I to też ląduje wszystko jako jeden prompt. Ten ma skill niedużo, bo 130, ma jakieś tam jakieś dodatkowe przykłady, czyli na przykład jakie mamy common HIPAA violation w FastAPI albo SQL Alchemy Projects. Więc to wszystko my nad tym musimy pracować. Cały czas musimy ten kontekst udoskonalać, te skille udoskonalać. I ja to wrzucę, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to na przykład wygląda, bo ten Writing Skills to jest właśnie skill stworzony przez to repozytorium Superpowers i bardzo, bardzo dużo osób tego używa. Nie? Czyli na przykład mamy skilla, który jest dosyć duży i ma tam około 600 linii, 650. To są zalecenia, więc to jest jakby ten CloudMD wszystko przyjmie, aby się w kontekście zmieściło. Nie? No i on ma jakieś tam JS-owe rzeczy, które mają generować grafy jakieś, jak wygląda ten skill i tak dalej. No i załóżmy, że chcielibyśmy wykorzystać, nie wiem, add tests, tak? Czyli ja mogę napisać add tests. I teraz właśnie, tu macie jeden przykład z tym, z generate PyTest test for the current file or for arguments if specified. Czyli jeżeli przekażemy argument, to on będzie starał się znaleźć ten konkretny plik, do którego mamy się dostać, a jeżeli nie, to będzie właśnie nam podpowiadał, jak my mamy podpowiedzieć dla użytkownika, gdzie on ma szukać. A jeżeli nie podamy argumentu, to on wtedy będzie brał ten plik, na który aktualnie patrzymy. Więc trochę łatwiej z tym zarządzać w VS Code. Dobra, a test, czekajcie, to zaraz dodamy coś. Code. Czyli możemy wejść w app, nie wiem, services, order service i na przykład dodajemy, tutaj wchodzę w tego Clouda naszego. Dobra. I mówię add tests. I on w tej chwili czyta prompta, zobaczcie, przeczytał prompta, examples, config, conf testów, nie znalazł, no i on potem stara się przeczytać jakieś dodatkowe pliki i czyta order service, orders, żeby zobaczyć, jak my to piszemy. Zobaczył no existing test, I create full test structure from scratch i on faktycznie zaczyna tworzyć. Stworzył init, bo w tamtym prompcie, w tamtym skillsmd mamy informację, że jeżeli nie ma plików init.py, to masz stworzyć, więc on stworzył te pliki. No i robi conf testa sobie pięknie. I zaraz zobaczymy, co tam dalej robi. Czyli stworzył dla naszych dwóch wcześniejszych folderów i teraz stworzy conf testa i faktycznie cały czas coś tutaj sobie dodaje. I to jest order service i tam też ma informacje. Jak możemy wrócić szybciutko tylko do tego Clouda i mamy add tests, to on ma w prompcie informacje o tym, jak on ma na przykład jak ma nazywać
naming conventions, jakie jest, nie? Czyli test functions, test, podkreślenie, dlatego zawsze zaczynamy, żeby nam to wyłapał PyTest, function name i scenario. Czemu ty mnie pytasz cały czas? No i faktycznie robi test calculate total single item, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i te testy dodaję. I na końcu UV run PyTest. Próbuję te testy uruchomić, ale coś tam mu się nie dzieje. Prawdopodobnie dlatego, że nie ma podpiętego środowiska wirtualnego, w którym ma PyTesta. No. Także, czy to wszystko? To wszystko.